Tego nie odholujecie chociaż z przejścia? No słabo widoczne są te przejścia. Ty, przepraszam, słabo mówię po polsku. Droga jest nieodśnieżona. Chce mnie pan przejechać? To nie jest Białoruś, że chodzicie i mówicie, kto może parkować, jak tak, jak to nie. Zasadniczo ja wzywam policję. Pan jest z policji? Niech się pan zajmie swoimi sprawami, dobra? Ręczny pan puści! Pan prowadzi samochód pod wpływem alkoholu. O, tam straż miejska sobie odpoczywa po drugiej stronie. A tu jest górka i zaraz zobaczymy, jaki warun jest na Czorsztyńskiej dzisiaj. Zobaczcie. O. On stoi na przejściu dla pieszych w tej chwili. Zobaczcie. Oj, macha. O, tu nie wolno się zatrzymywać, proszę pana. Właśnie tak szukam już od 3 minut i nie wiem, gdzie tu stanąć. Kawałek dalej trzeba. Tam przy... Gdzie? No przecznicę dalej trzeba mimo wszystko. Przy Wolskiej są miejsca. Z Wolskiej? Przy Nissanie, przy Maździe, pod salonem ja zaparkowałem. Tak? No elegancko. Pojedziemy tam. Tu jest parking. Publiczny, legalny parking. Tylko ci ludzie tutaj po lewej na chodniczku utrudniają parkowanie, ale tutaj są wszędzie miejsca. Proszę bardzo. Pod samym bazarem, kto ma wiedzieć, ten wie. Dobra. Zobaczcie. Tam jest rondo i tam jest bazar. Elegancko. Jak chcecie patent, No. to tam zawsze są miejsca. I jeszcze powiem wam lepiej, ci maździarze z salonu trzymają, to jest publiczny parking, trzymają się słupkami miejsca na poniedziałek, bo tam będą z serwisu wystawiać samochody i tak dalej. Nawet jak sobie przesuniecie jeden słupek, zostawicie, a potem go postawicie z powrotem, świat i ludzie. Dobra, dzięki. No. Dzień dobry, chciałbym zgłosić pojazdy zastawiające przejście dla pieszych oraz utrudniające ruch na skrzyżowaniu przy ulicy Czorsztyńskiej i Magistrackiej, Warszawa Wola. Przyjęłam, przekazuję na oddział terenowy. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. No i zobaczymy, jak szybko Straż Miejska tu przyjedzie, ponieważ nagrałem wcześniej, jak sobie odpoczywają po drugiej stronie Alei Prymasa Tysiąclecia. No, powinni być w 5 minut tak naprawdę. Są Italiano, przyzwyczajenia. O. To jest przejście dla pieszych. Mam? Przejście dla pieszych. Ty, przepraszam, słabo mówię po polsku. Ok. Questo è un segnale, un attraversamento. A, okej, dziękuję. Proszę bardzo. Super. No i Straż Miejska już jest. Szybciutko. Nie mają gdzie zaparkować. Dobra. Trzeba dzwonić po Łysego. O, nie trzeba. Ten to nie ma co robić w życiu. Na wolę przyjechał. No taka pogoda dzisiaj dla koneserów. Rzeźko. Rzeźko. Ja to mówię, że jest rzeźko. Straż już załatwiłem i mam nadzieję, że będą holować. Ten samochód, zgodnie z artykułem 14 Prawa o ruchu drogowym, pieszy nie może wyjść na jezdnię zza przeszkody. Utrudnił nam ruch, nie możemy przejść. Ten, proszę ciebie, no to utrudnia ruch, bo jest podwójna ciągła. Tamten też. Wszystkie do holowania moim zdaniem. Tylko oni nie mają gdzie stanąć, to wiesz. A to na bombach to można. Panowie zdjęcia jakieś robią? A do czego? Nie wiem, dla policji, dla straży miejskiej. A nas też już żeście zrobili? Czy... Tak. Tak? Ale jest nieodśnieżone. Co jest nieodśnieżone? Droga jest nieodśnieżona. A ile można metrów od przejścia dla pieszych parkować? Przed przejściem, proszę pana, przepisy się zmieniły. Trzeba 10 miejsc. O, ale pan jest mądry. A od skrzyżowania ile można? Za skrzyżowaniem można stać. A za przejściem nie wolno parkować.
No. Na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach do widzenia. ruchu nie wolno. No stoi pan na wysokości podwójnej ciągłej jeszcze, proszę pana. To się nazywa utrudnianie ruchu. Linia podwójna ciągła jest odśnieżona akurat. Przejście też jest odśnieżone. No jest, no. Wodnikiem, grubacy niech robią co robią. Niech grubasy robią co robią. Tak. Tego nie odholujecie chociaż z przejścia? No słabo widoczne są te przejścia. Jak przecież znaki pionowe są. No są, no, ale poziome też muszą być. Chodniki muszą być dobrze podpowiedziane. Nie. Znaki pionowe wystarczają. Na krakowskim przedmieściu w ogóle nie ma pasów, na przykład. Tu bardziej ludzi nie widać za tego samochodu. No, Jak już pan robi interwencję na życzenie tych darmozjadów, to niech pan tak robi na prawie, a nie tutaj, gdzie nie ma tego. a co pan robi? Czemu pan wysiada z samochodu z włączonym silnikiem? Więc niech pan zrobi, bo te darmozjady dla Polski nic nie wniosą, a pan mógłby tam chociaż zobaczyć, bo nie da się. Przecież tam się nic nie dzieje. No to mądrale jakbyś poszedł i zobaczył. Co tam się dzieje? Hulajnogę i ty przystawiłeś, czemu nam przystawiłeś hulajnogę? No tam nie można było stawać. To nie wolno. To czemu hulajnogę? Jak hulajnogę? No, Hulajnogę. utrudniasz ruch. Czemu hulajnogę? Utrudniasz ruch. Czemu hulajnogę przystawiłeś? Utrudniasz ruch. Darmozjadzie. Wstyd. 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 Nie mogę przejść. No nie mogę przejść, no. Dzień dobry. A jak pan myśli? Nie wiem. Co to jest? Nie zobaczył. Nie zobaczył pan. Naprawdę. Nie zobaczył pan. Naprawdę. Pan idzie tam. Straż miejska stoi. Oni panu wyjaśnią. Nie ma pytań, ja odchodzę z powrotem. Naprawdę nie zobaczył. Naprawdę pan nie zobaczył. Ojej. Jeszcze mnie przejedzie teraz. Chce mnie pan przejechać? Chce pan na mnie wjechać, czy co pan chce zrobić? No to czemu pan cofa, jak stoję za panem? Odjeżdża pan. O, nie wolno tak robić, proszę pana. Wie pan, że to jest 1500 zł i 8 punktów? Ja wiem, nie. No tak, No naprawdę nie zobaczył. tyle jest, no. Niech pan uważa, człowiek z dzieckiem idzie. Jedziesz człowieku do tyłu i nie patrzysz, no. Co ty robisz, gościu? Tu nie wolno. Tu jest przejście dla pieszych, tu nie wolno się zatrzymać. Za panem. Tak blisko to nie można, proszę pana. Podwójna Tak ciągła też blisko jest. przejścia nie można. Połowa nie jest linia ciągła. No to stanie pan tak, żeby... ze Straży Miejskiej tego radiowozu, tak? Nie. Nie, my tylko wzywamy, my nie możemy nic tu poradzić więcej. A wy jesteście obywatelskimi. Tak, no ale nie może pan tak blisko przejścia się zatrzymywać, tak czy inaczej. Tego sfotografowaliście? Tak. Czy to, Tak. to
Te hulajnogi byście jeszcze z nimi zrobili. Jak... No dobra, ma pan rację. O, Alarm włączyłeś. o. Pan chciał, żebym zrobił porządek z hulajnogą. Straż już po robocie. Idziemy zobaczyć, co tam zrobili na miejscu, co? Co mają? Posy pojazdu za przejściem dla pieszych. No, ale temu już nie dali, nie? Bo nieodśnieżony. Wniosek nie odśnieżać. Miał być mokre ręce, jakbyś wsadzał. Ma pan karteczkę za wycieraczką. Za przejście dla pieszych. To 200 zł. Za przejście? Nie, za przejście jest chyba 300 i 5 punktów. Nie wolno parkować. Nie wolno? Nie. To mi się przestał w parku. Z 10 metrów do przejścia dla pieszych. I przejechał przez podwójną ciągłą. Dziękujemy panu pięknie. Nie ma sprawy. Po prostu niebezpieczne sytuacje się tutaj później dzieją. A ja dziękuję za Dziękuję ślicznie. przyjęcie zwrócenia uwagi. Miłego dnia życzę. Do widzenia. Dzień dobry. Tu nie wolno parkować, proszę pana. Mam tu parkować, tylko wysadzę rodzinę i sobie stąd jadę. Ale właściwie pan tu zatrzymał. Ale to jest zatrzymanie do 3 minut. Dobrze, to zobaczymy. Czas start. Ale przejechał pan też przez podwójną ciągłą. Rozumiem, ale to jest taki straszny problem. Tak. Proszę pana, ja mam 4 dzieci do wysadzenia. Da pan spokój, naprawdę. A jakby teraz jakieś czyjeś inne dziecko przechodziło przez ulicę? No ale przecież nie przechodzi przez ulicę. Ale jakby przechodziło? A jakby to pańska matka była, no. No, No, to no, jak z komedii, jak z Barei, no. tak? Tak pan mówi. No dobra. Czy nie ksiądz, no. Nie, no fajnie. Gdyby wasza matka. Ale moja mamusia siedzi z tyłu. No, tylko na chwilę. Tylko na chwilę. Dzień dobry. Tutaj nie wolno parkować, proszę pana. Nie? A gdzie wolno? No, w dozwolonych miejscach. Stoi pan mniej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych. I stoi pan przy podwójnej ciągłej. No, A pan co, ze służby drogowej? nie. Audyt obywatelski? Nie audyt obywatelski. Ale konfitura. Co? Konfitura. Jaka konfitura? No konfitura. Konfident? Konfitura. To właściwie to łysy z konfitury. Ale naprawdę, nie wolno tu parkować. Nie wiem, kurde, przecież panie, ja tutaj z tej okolicy, no. No to czemu pan tu parkuje? Tak sobie. Tak sobie. Tak. Okej. Ale wie pan, że jest to niebezpieczne. Oczywiście, wszystko jest niebezpieczne. Dzisiaj życie jest niebezpieczne. Zaraz Nie, pan no bez powie, przesady. żeby się pan zaszczepił i będzie... I to jest bezpieczne? Ale prosiłbym pana, żeby pan odstawił A samochód. to jak pan prosi, to ja grzecznie posłucham. Super, fajnie. Dogadaliśmy się. Jak grzecznie pan prosi, to ja jestem też grzeczny. Ja nie mam zamiaru być niemiły do nikogo. No to może na służbie jakiejś, nie? Wiadomo, ale dziękuję bardzo. Miłego dnia. Wie pani, o co chodzi? Pani spojrzy na przykład ten Opel tutaj, co stoi, nie? Przy przejściu dla pieszych. Jak wychodzi ktośkolwiek za niego, a z tamtej strony jedzie samochód, to nie ma szansy zobaczyć cię, nie? I później może potrącić człowieka albo dziecko. Jest tragedia. Dlatego są przepisy drogowe, że nie można 10 metrów od przejścia stawać. Wspólne bezpieczeństwo. No, trzeba po prostu dbać o pewne normy. Miłego dnia. Dzień dobry. Proszę pana, tutaj nie powinno się parkować, a właściwie nie wolno tu parkować. Samochody parkują. Ale stoi pan przy podwójnej ciągłej No, i stoi pan mniej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych. a to nie liczyłem, rzeczywiście, No. ma pan rację.
to będę wdzięczny, jak pan się przeparkuje gdzieś. Ja wiem, że ciężko zaparkować, ale zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo. No okej, nie ma. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Ja ich tam miłością pokonuję. Widziałeś, jakie sukcesy 3 z rzędu? Dzień dobry. Proszę pana, tutaj nie wolno parkować. Tak, stoi pan przy podwójnej ciągłej mniej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Stoi pan na przejściu dla pieszych. A, proszę, ja teraz pojedę. No to proszę odjechać. Aha, jak nie tu, to tu. No, ją przysunąłeś. Dobrze. Bliżej. Super. O, pięknie, pięknie, pięknie. Słucham? Kto biedny? Hulajnoga biedna? To powiem głośno, nie wolno tak parkować. I pan, i pan. Pan stoi na przejściu dla pieszych. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę. A pan stoi mniej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych, wzdłuż podwójnej linii ciągłej. A kim pan jest? Obywatelem, pieszym. A pani kim jest? Pan jest szeryfem. A pan ma BMW, nie? No co z tego? No to z tego, nie? Nie wolno tak stać. Łamie pan przepisy. Stwarza pan niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, proszę pana. Ale widziałem, że miał pan wątpliwości, czy można tu parkować. No i można przejść. O, tu panowie od... No niestety. Za blisko przejścia dla pieszych. To wasz? No. Tu są... nie, to jest wezwanie, żeby trzeba pójść na straż i się zgłosić do nich. A jak to wyrzucicie do śmieci i nie będziecie odbierać listów ze straży, to nic nie dostaniecie. Nie, to nie jest To nie jest sztraf, nie. Ale to dlatego, że zatrzymaliście się tutaj, jest przejście dla pieszych. I pisze hotelu No. A gdzie wy jesteście tak w ogóle? To znaczy? No wie pan, to nie jest Białoruś, że chodzicie i mówicie, kto może parkować, jak tak, jak to nie, więc chcę wiedzieć, Jak kim to? jesteście. W sensie na Białorusi byśmy mogli czy nie mogli? Nie no, byście mogli bez legitymacji, bez niczego. No. Najlepiej z legitymacją KGB. A więc tu też pytam, kim możemy, bo jesteście. jesteśmy obywatelami. No to właśnie pytam, kim jesteście. czemu to Obywatelami. robicie? Zwracamy ludziom uwagę, żeby tutaj dbać o porządek i bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, po Okej. których poruszają się osoby, które mogłyby być niewidoczne zza takiego samochodu, po prostu wychodzące bezpośrednio na jezdnię. Kumam, ale jesteście jakąś organizacją, kim jesteście? Czy jesteście mieszkańcami tej okolicy? Mieszkańcami jesteśmy. Proszę pana, tu nie wolno parkować. Chyba tu nigdzie nie wolno parkować, wszystko jest zawalone. A to jest przejście dla pieszych. No, niech pan zobaczy. Widzę. Jedzie z tamtej strony samochód, nie? Widzę. Wychodzi dzieciak za tego samochodu. Kurna. Kurwa, gdzie tu stanąć? Pod Mazdą po drugiej stronie, 400 metrów stąd. Chyba, że tam gdzieś jeszcze coś znajdę, nie? Może być ciasno, ale po drugiej stronie prymasa jest... Ja 4 razy na Prymasa przejeżdżałem, 20 minut stałem. Ale nie no, salon Mazdy jest Nie, ale Nissana, tam są wolne miejsca. Ale to się czarnego robi. No, Dawaj. Dawaj.
Nie wolno parkować. Wolno? Nie wolno. Nie wolno tu parkować. To tylko... No ale na chwilę też nie wolno. Proszę pana, nie wolno tu parkować. Nie. Nie można. Podpowiedzieć panu, czy wie pan czemu? Przejście, co? No. No, trudno. Dzień dobry. Dobry. Tu nie wolno parkować. Czemu? Nie wie pan? Wiem. To dla wszystkich? No, bardzo dobrze robić. O, jeszcze kolizja. To jest kara. Coś pomóc? Nie wolno tu parkować. A czy zaparkowałem? No, Zaparkowałem? no. Stanąłem na sekundę. Stanąłeś na sekundę. A po co pan się odzywa w ogóle? A po co pani się odzywa? Zdejmij okulary, jak pan ze mną rozmawia. Bo co? Bo to. Bo kultura tego wymaga. Tak? Słońce mnie Pan, oślepia. że pan jak kamerę założył, to pan będzie wszystko kamerował i będzie udostępniał? No, zasadniczo tak. No zasadniczo tak. No zasadniczo ja wzywam policję. Proszę bardzo. Ja jestem osobą prywatną. Dobrze. Ja sobie kartkę położę. To niebezpieczne z takim hakiem Też jeździć. tak na dzwonka taka, tak? Niebezpieczne z takim hakiem jeździć, proszę pani. A niebezpiecznie jest też chodzić w okularach. Ale czujniki by się przydały. Jak mi pan udostępni moje No, dane? te? Tak, te. Te? Te? Dobra. To będą udostępnione. Tak. Pan naruszył nietykalność mojego kijka. No wie pan, to nie wiedziałem, że przyjedzie, więc przestawiłem po prostu, ale nie wiedziałem, że to przejście, więc już przestawiłem. Dokładnie dlatego ten kijek profilaktycznie tu stoi, ale okej. ale bardzo dziękuję, że się pan zreflektował. No tak, znaczy ja staram się przepisy przestrzegać. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja panu pomogę. Ja panu pomogę. A dobra, dzięki. Dawaj. Czym się zająć, to się zajmiesz, żeby Dobra, skuteczniejszy. Dobra. już. Zostawił, zaraz będziemy mieli dane. O kurde. Dobry. Panowie do kogo? My jesteśmy służbą porządkową, społeczną, Tak myślałem. mówiącą o tym, żeby nie zatrzymywać się bliżej niż 10 metrów od przejścia po No to prostu. wiem, o co chodzi przecież. Inspekcja Obywatelska Jeżdżę Infrastruktury 30 lat. Ogólnej, Wła- tak zwane IO. Także będziemy wdzięczni za uszanowanie tego prostego przepisu gwarantującego bezpieczeństwo pieszym na przejściach. Dobrze. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję. Szczere. Bardzo grzmotno? Stuknął hakiem wystającym z tyłu. Co? Tam gdzieś Tutaj, o ten ślad, co tu jest? A, dobra, widzę już. A teraz to i tak nic nie zobaczymy. Tu. I on miał taki chamski hak wystający. A, bo on nie? i zderzakiem, a hak mu pod spód No. chyba. No nie. Zobaczymy. WZ Okej. 369 JR. 369
Honda Civic to jest. Tak. To jest taniec synchroniczny w wodzie. Ojej. Dzień dobry, proszę pani. Czy uważa pani, że może pani tu parkować? No, No nie, nie uważa? Nie. nie. To jest przejście dla pieszych. Widzi pani przejście dla pieszych? No, ja nie widzę właśnie. Widzi pani znak tutaj? No, tu? akurat nie widziałam A tego tamten przejścia. znak tam? Pan jest z policji? Czy z Nie. jakiejś obywatelskiej Obywatelem formy? jestem. Okej, no rozumiem. Jestem z Inspekcji Obywatelskiej Infrastruktury Ogólnej, zwane IO. Dobrze. Czyli zostaje pani przy tym parkowaniu? Tak. Spoko. Pani decyzja. Słaby przykład pani tylko daje swoim dzieciom. Trzymaj. No pan trochę lepiej, ale nadal nie najlepiej. Mogę się poprawić. Bo 10 metrów od przejścia dla pieszych nie powinien To pan pan parkować. podjedzie kawałek, to ja też podjedę Dlatego kawałek. powiedział o tym, że tu jest wyjazd. Jak podjadę do przodu, to zablokuję komuś wyjazd. Wniosek jest taki, że oba samochody nie powinny tu stać. Pan będzie wyjeżdżał, przepraszam? Tam też? Tam też nie wolno. Tam też proszę nie pani. wolno. O Jezu, wie pan co? Niech się pan zajmie swoimi sprawami, dobra? Zajmuję się swoimi sprawami, wie pani, bo jak chciałbym przejść bezpiecznie przez przejście dla pieszych. Fajnie. Dobry przykład, to przykład. Jak naj... Mama, jak najbliżej! Tu nie wolno. Przecież mówiliśmy. Nie powinien podstać. 10 metrów? 5. Przesunie się pan? Jestem szczęśliwy. Nie mam wobec pana żadnych emocji, no ale jednak słabo. No ale jakby tak pan pomyślał, nie? Jakby Przejść, naprawdę, może pan zejść stąd? Dlaczego? No bo pana poproszę o to, Ale- proszę zejść. Ale proszę się zająć swoimi sprawami. O Jezu, dobra, chłopaki. Jest jedno kierunkowa, z tamtej strony jeżdżą samochody. tak. To nie jest jednokierunkowa, proszę pana. Poza tym to jest... Też nielegalnie. Zajmujemy się swoimi sprawami, proszę pana. Nielegalnie, a panowie to robią nielegalnie, że odpuszczacie. Czy pan podwinął ciągu na środku? Gdzieś tam jest. No. Dobrze pani dziecko powiedziało. Trzeba zaparkować gdzie indziej. O! Trudnia pani ruch. Jezu. O cyrki, niestety. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, zaparkował pan w bardzo niedozwolonym miejscu. Znaczy dlaczego? Nie wie pan? A ty też złym? No tamci stoją ok, nie? Ale pan stoi źle. To znaczy? Gdzie, Nie stoi pan przy krawędzi przede wszystkim. Proszę? Nie stoi pan przy krawędzi, tylko metr od środku ulicy pan stoi. To jest kolejna rzecz. Znaczy to najmniejsza. Tu jest przejście dla pieszych, nie? Widzi pan znak? Widzi pan pasy? Widzi pan podwójną ciągłą? Ile? 10 metrów. To do przodu dam. No to nie pomoże. No, dlaczego? No bo tam nie będzie 10 metrów, a poza tym tam jest wyjazd z posesji. Dobrze, trzymaj to. A Musi pan pan kim jest w ogóle? obywatelem. Aha, pan jest obywatelem. To ja panu tam zrobię też reklamę. Dobra.
Bariery na TikToku robię. Jak już pan obywatelem, to pan się zwróci, żeby oczyścili tutaj miejsce. Ale to przejście dla pieszych nie ma znaczenia, proszę pana. Jest po prostu niebezpieczne. Ojej, ojej. Ręczny pan puści. Będzie łatwiej. Ręczny. Dzień dobry panu. Nie można tu niestety parkować. No jest pan mniej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych i... To taki społeczny pan jest tutaj? Tak, bardzo społeczny jestem, tak. Z inspekcji obywatelskiej jestem. Dziękuję. Chcę zobaczyć, co tam chcą policjanty? Oni poszli do tych ludzi na sankach. O, ty. O, to jest ten sam? To jest ten sam, tu. On ci przejechał ten twój słupek. O! Zgrywaj, bo ja nie wiem, czy... Rozjechał mi pan mój słupek. Słupek, a kto tu pan? Patyczek tu mi stał. Tu nie wolno się zatrzymywać, proszę pana. Masz pan bić Zniszczył mi pan mienie. Weź pan tam. Idź po policję, pan jest Dobra, nietrzeźwy. Idę, niech pan czeka. Idę po policję, jeszcze pan mnie nie zniszczył. Pan jest nietrzeźwy. Pan jest nietrzeźwy. Dzień dobry, przepraszam. Mamy podejrzenie, że pan prowadzi samochód pod wpływem alkoholu. Zaraz tutaj mamy interwencję, którą... Dobra, to proszę zatrzymać, może niech pan poczeka, bo on ucieknie. Po kolei. Miał pan poczekać tutaj. Po dokumenty już. Dobrze. No i na powrocie mamy 12:57. To jest górka. A tutaj Straż Miejska czeka sobie nie wiadomo na co. Mogliby czekać przy Czorsztyńskiej i odstraszać ludzi parkujących przy przejściach. No ale tyle to nie. Bez komentarza. Zanim przejdziemy do kącika edukacyjnego, podsumujmy sobie pokrótce ten odcinek. Po pierwsze, wszystkie wydarzenia działy się o godzinie 10 rano w niedzielę. To jest wtedy, kiedy w okolicy jest największy ruch samochodowy w związku z funkcjonującym tutaj bazarem Olimpia. No i też o tej godzinie już powoli ludzie z dziećmi zmierzają w kierunku górki w pobliskim parku, żeby pozjeżdżać na sankach. I mimo tego dużego ruchu samochodowego, ja i tak zaparkowałem praktycznie pod samym wejściem, można tak to ująć. Okolica obfituje w miejsca postojowe, tylko czasem trzeba przejść 300, 400 albo 500 metrów. Po drugie, widzieliśmy Straż Miejską, która sobie odpoczywała gdzieś tam w cieniu i czekała biernie na to, aż dostanie zgłoszenie. Dość dziwny sposób na utylizację zasobów ludzkich, no ale okej. No i przy skrzyżowaniu Czorsztyńskiej z Magistracką mieliśmy jak zwykle zastawione przejścia dla pieszych, samochody na tych przejściach zaparkowane. Wezwałem Straż Miejską, która była w 5 albo 10 minut, bardzo szybko, no nic dziwnego, w końcu czekali gdzieś tam w cieniu schowani, aż dostaną zgłoszenie. Strażnicy spędzili na miejscu niecałą godzinę. Wystawili 3 wezwania, które włożyli za wycieraczki. Samochody nie zostały odholowane, ponieważ zdaniem strażnika przejścia dla pieszych były niewidoczne. Znaki pionowe w takim razie chyba nie mają żadnego znaczenia. I nie ma znaczenia to, że Straż Miejska chwali się holowaniem samochodów sprzed przejść nawet na swoim profilu na Facebooku. Najdłużej im się zeszło z jednym kierującym, który zaparkował wzdłuż linii podwójnej ciągłej. Nie reagowali na parkowanie na przejściu bezpośrednio przy nich. Nie reagowali w momencie, gdy pojawił się kierowca od Citroena, który utrudniał ruch i chciał już odjeżdżać, nie wyszli wtedy z radiowozu. Nie reagowali też w momencie, gdy mężczyzna wysiadł z samochodu na środku jezdni i zaczął udzielać jakichś
porad, uwag i tak dalej. Dokąd odjechali strażnicy? Na z góry upatrzone pozycje. Tak, to jest ten sam patrol, który wcześniej sobie odpoczywał w cieniu, potem przyjechał do zgłoszenia i potem znowu odjechał czekać na dalsze instrukcje. My spędziliśmy z Łysym 3 godziny w tym miejscu, strażnicy miejscy 45 minut. My doczekaliśmy się kierujących, którym można by od razu wystawić mandaty, porozmawiać z nimi. Strażnicy woleli zostawić wezwania za wycieraczką, z których później nic nie wynika. No i na koniec może udałoby się złapać jednego kierowcę, którego podejrzewaliśmy o prowadzenie w stanie nietrzeźwości. Gdyby to strażnik zwracał uwagę albo policjant reagował na wykroczenia, może to się by inaczej potoczyło. No niestety my, petenci, możemy tylko sobie zgłaszać, prosić się, no a kierowca sprytnie nam czmychnął. A teraz zapraszam na kącik edukacyjny Szymona. Pamiętacie tę historię z parkowaniem pod Sejmem? Tę, w której Straż Miejska po 14 miesiącach odpisała, że sprawa się przedawniła, bo nie znaleźli sprawcy, a wam się udało ustalić, czyje to jest auto w pół godziny? Często w takich momentach rzucamy emocjonalne hasła: darmozjady, powinni holować, albo Straż Miejska to maszynka do zarabiania pieniędzy dla budżetu miasta. A jak jest naprawdę? Przez ostatnie 10 miesięcy wspólnie z doktorem habilitowanym Piotrem Wójcikiem i doktorem Maciejem Świtałą, obydwoje z Uniwersytetu Warszawskiego, przeanalizowaliśmy 10 000 stron dokumentów, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Kończymy właśnie pracę nad artykułem naukowym, który analizuje koszt nieprawidłowego parkowania w Polsce. Ale uwaga! Elementem tego projektu jest też ranking Straży Miejskiej. Chcemy obiektywnie spojrzeć na to, jak te formacje działają, ile nas kosztują i czym się zajmują. Prześwietliliśmy urzędy miast, jednostki Straży Miejskiej, oczywiście, policję, straż pożarną, a nawet ministerstwa i operatorów stref płatnego parkowania. Kto wygrywa w starciu z parkowaniem, a kto kompletnie poległ? Kto najlepiej zarządza naszymi podatkami, a gdzie pieniądze przeciekają przez palce? Pełen ranking wskazujący zwycięzców i przegranych zaprezentujemy Wam do końca lutego. Do tego czasu będziemy systematycznie publikować sekcje tematyczne. Przygotujcie się, bo niektóre liczby mogą Was mocno zdziwić. Ale już dziś z rankingu dowiecie się, że polskie straże miejskie w miastach wojewódzkich liczą od 10 do 1300 strażników, że budżet w przeliczeniu na mieszkańca waha się od 3 do 140 zł rocznie, że straże miejskie to w praktyce straże parkingowe, bo zajmują się parkowaniem w 76% swojego czasu, że w najbardziej efektywnej mandatowo straży miejskiej funkcjonariusz nie wystawia nawet jednego mandatu dziennie, a wpływy z mandatów pokrywają raptem 15% kosztów utrzymania straży. Albo że koszt wystawienia jednego mandatu przekracza 1000 zł. Czego się dowiecie w kolejnych tygodniach? Po kolei. Które straże dają najwięcej pouczeń? Które straże zakładają najwięcej blokad? A które holują? Jaki jest czas reakcji Straży Miejskiej na zgłoszenie? Jakie jest ryzyko otrzymania mandatu od Straży Miejskiej? Czy może policja się zajmuje tym problemem? Jak wygląda porównanie pracy strażnika i kontrolera strefy płatnego parkowania? Co o parkowaniu mówią badania terenowe wykonane przez urzędy miast? W jakim stopniu nieprawidłowe parkowanie utrudnia pracę straży pożarnej? No i ostatecznie, która straż miejska w Polsce jest najlepsza, a która najgorsza? Więcej informacji o tym, jak walczyć z polskim kompromisem parkingowym, znajdziecie jak zawsze na stronach Miejskiej Agendy Parkingowej. I tam też znajdziecie aktualną wersję rankingu Straży Miejskiej.